Cześć kochani, w dzisiejszym odcinku zabieram Was do urokliwego miasteczka Antigua, Guatemala. Planujemy wspiąć się na jeden z wulkanów otaczających to magiczne miejsce, co z pewnością dostarczy nam niezapomnianych widoków i emocji. W kolejnych odcinkach podzielimy się z Wami wszystkimi wrażeniami z tej wspaniałej przygody. A tymczasem zapraszam na ten odcinek, w którym zobaczycie, jak wyglądają urokliwe uliczki Antigua oraz jakie skarby kryje to piękne miasto. Siemanko, witamy w drugim odcinku z Gwatemali. Jesteśmy właśnie w Guatemala City. Jedziemy na dworzec autobusowy i ruszamy do Antigua, Guatemala, gdzie stamtąd jutro będziemy wychodzić na wulkan. Z pięknym widokiem na aktywny wulkan, także to naprawdę będzie coś znakomitego. Będzie to dwudniowy trekking. Idziemy. To jest naprawdę tak niesamowite. Patrzcie, tu się idzie. Ale to niech się cieszy, że nie poszła. Żeby już leżała parę razy. Tu się ślizgami chodzi po prostu. Wow. Jesteśmy już na dworcu, który jedzie właśnie do Antigua. Zaraz Wam powiem. Co 15 minut stąd odjeżdżają te autobusy. Super one wyglądają, naprawdę znakomite są. Fajnie będzie się takim przejechać. Patrzcie, jak on wygląda w środku. Jakieś przyciski. Mario. Przejeżdżamy właśnie tutaj przez tą zonę trzecią, która jest tą dzielnicą biedy, co Wam mówiliśmy w poprzednim odcinku. To dla nas w ogóle nie była jakaś biedna, tylko normalna całkiem. Gdzie później w sumie w porównaniu do tego, co zobaczyliśmy, to okazała się biedna. Ale jak ktoś będzie tutaj jechał, żebyście się nie przerazili, no, tu wyglądało całkiem normalnie. Jak w Ameryce Środkowej, Południowej. No i dojechaliśmy do Antigua, Guatemala, albo możecie po prostu mówić Antigua. Jest to małe miasteczko, w którym żyje 45 tysięcy ludzi. Jesteśmy jakieś 45 km od Guatemala City, od stolicy. Bardzo dawno temu Antigua była stolicą Gwatemali. Prawie się wywaliłem. Zarezerwowaliśmy sobie tu nocleg na 3 noce ze względu na to, że idziemy właśnie teraz do biura podróży zarezerwować sobie naszą wycieczkę na wulkan, który jest przed nami prawdopodobnie albo gdzieś tam. Jest zachmurzony cały, dobrze, że dzisiaj nie poszliśmy. No i później odebrać hotel i pokazać Wam, jak piękne jest to miejsce. Co do biura, z którego będziemy brać właśnie naszą wyprawę na wulkan, to muszę Wam powiedzieć tak, że to było po prostu z polecenia. Nasi znajomi, o czekajcie, tu nie, chyba to nie tu. Nasi znajomi byli z nimi i jedni i drudzy i ogólnie ludzie polecali ich, także nie chciałbym Wam jeszcze teraz dokładnie mówić, zaraz Wam pokażemy, gdzie to jest, za ile, jaka firma, ale czy polecamy, to Wam dopiero powiemy, jak wrócimy. No i tu jest miejscówka, do której zmierzamy. Dokładnie się nazywa, znaczy biuro podróży dokładnie, CA Travelers. Życzcie nam, żebyśmy jutro widzieli taki widok. Ojej, jakie to było piękne. Wybieramy się jutro tam. Załatwiamy wszystkie ważne rzeczy.
Ale się nie mogę doczekać. Będzie mega przygoda, ale nie będzie łatwo, żebyście wiedzieli, bo ogólnie wyprawa na ten wulkan jest wymagająca. Dobra, teraz Wam powiem dokładnie, jak to będzie wyglądało. The price is 630 per person, nie? 630 per person. Tak, 630 od osoby, czyli około 315 zł mniej więcej trzeba zapłacić. No i tak, będziemy wychodzić na 3976. This is the highest point when we're going, yeah? When submit, okay. No i tak, to jest wszystko wypisane, 7:15 musimy tutaj być, zaczynamy. Mamy ten luksus, że będziemy spać w kabinkach. Są zrobione takie pokoje, nie są typowo namioty, a spodziewaliśmy się namiotów, także to już jest parę stopni wyżej, nie będziemy zamarzać. No ogólnie zaczynamy jutro 7:15 tutaj, mamy być na górze już o 4:00. Nie, sorry, aha, tak o 4:00 mamy być na górze i tu będziemy mogli sobie wyjść spokojnie jeszcze zobaczyć wulkan, ale to zależy wszystko od pogody, jaka będzie. Ale ja słyszałam, że wcale to nie jest warte wchodzenia tam, bo A ja- widać z obozu. Ja pójdę na pewno. Tutaj są rzeczy, które wszystkie dostaniemy, oczywiście wypożyczą nam, czyli kurtka, rękawiczki, mata, plecak na wodę i tak dalej. Plecak musimy mieć swój i tu mamy do wyboru posiłki. Jak dla mnie petarda, naprawdę wszystko fajnie. Dobrze się zaczyna, tak powiem. Idę właśnie do bankomatu wypłacić pieniądze, bo jak chcecie płacić kartą na miejscu, to 10% prowizji biorą. No trochę przesada, a wiecie, za dwie osoby to by było grubo. Po 70 zł, prawie więcej. Także lepiej wypłacić. A gdzieś tutaj podobno o, jest apteka. Tutaj mogę to zrobić. W ogóle zarezerwowaliśmy wcześniej gdzie indziej hotel. Chcemy go zmienić, żeby nam anulowali rezerwację i zostać tutaj, gdzie jest ta agencja. Bo jest świetny taki klimacik backpackerski typowo. Bardzo nam się tam spodobało i chcemy tam zostać. Samo to, że my tam będziemy w takich jakby kabinach czy domkach, można powiedzieć, nie w namiotach, to jest level up. Serio. Jak oni mi powiedzieli, że tam może być nawet minus 10 stopni i wyobrażałem sobie, że będziemy spać w namiocie, to od razu mi się przypomniała moja wyprawa na Everest Base Camp. Jakże na samej górze gdzieś tam do minus 15 dochodziło i było tak zimno, że szok. Było okropnie zimno. Dobra, zatrzymujemy się prawdopodobnie w takim hostelu, ale w którym są też normalne pokoje. Nie mam łazienki. Aha, tu jest pokój. Dobra. To tam jest, na zewnątrz. Tam są prysznice i łazienki. Tak będzie wyglądało to. Spoko, spoko. Wieczorem będzie spoko klimacik. Zostajemy? Na ile noc bierzemy to? Dobra, jednak jeszcze raz zmiana planów, bo no, łóżko było strasznie małe. Po drugie, tak jakby nie chcieli, żebyśmy zostawili rzeczy, jak nas tam nie będzie. Chcieli nam po prostu zdeponować, a my wolimy mieć po prostu zostawione w pokoju, no bo jest wygodniej po prostu. Także wracamy tam, gdzie mieliśmy rezerwację. Kawałek stąd, 15 minut mamy zarezerwowane za 190 zł, czy za 180 na 3 doby. Pokój z łazienką, także nawet lepsze warunki niż tutaj. Ale to miasteczko ma taki vibe. Niesamowite, naprawdę. Bardzo nam się to podoba. No totalnie. Ale właśnie powiedziałem, że to wygląda, jakby się miał zaraz rozsypać ten kościół. Ale klimacik swój ma, no nie ma co. O, patrzcie. Papież. Chyba. Jak będziecie wybierać się z jakąś ekipą tu właśnie na wulkan, z jakimś biurem podróży, pamiętajcie, żeby sprawdzać opinie i gdzieś popytać może ludzi, co wiecie, że byli na przykład, jak tam ich to biuro. Bo na przykład nasz kolega z koleżanką byli na tej wyprawie, gdzie spali w pokoju w 16 osób. W namiocie, sorry, w namiocie w 16 osób, jeszcze lepiej. My mamy takie, wiecie, jakby budki. Tylko oni nie spali, bo się spać nie dało. Powiedzieli, że Także głowa bolała, mieli, po pierwsze mieli chorobę wysokościową, no a po drugie w tyle osób. Wyobraźcie sobie, no wszyscy idą do góry, to tam nieźle musiało kopcić w takim namiocie. Właśnie, czy oni mieli chorobę Ciekawe. wysokościową, to jest Ktoś inny też miał problem, jedna znajoma, że miała taką chorobę wysokościową, że już nie dała rady iść dalej i nikt nie chciał z nią po prostu wrócić na dół. to też z tego samego To biura. też z tego samego biura, co tamci byli. Ale podobno każdy Także- tak robi. No wiecie, no lepiej się ubezpieczyć, żebyście mieli chociaż w razie
jakieś pewniejsze informacje, że jest na pewno dobrze. To, z którego my idziemy, jest naprawdę dobrze oceniane przez ludzi. Chwalili je. Także miejmy nadzieję, że będzie dobrze. Wszędzie dookoła jest tak pięknie zielono. Wszędzie są góry dookoła. Musicie wiedzieć też o tym, że w Gwatemali 30% w ogóle całego terenu tego kraju to właśnie są lasy. My jutro na przykład będziemy wchodzić tam, gdzie są lasy deszczowe. Ja ostatni raz pamiętam, jak byłem w lasach deszczowych na Kostaryce. To niedobrze wspominam te lasy deszczowe, bo cały czas tam padało. Tam poznałem dokładnie znaczenia słowa lasy deszczowe. Tam było tak, że padało. Padało? Padało mocno albo lało. Ściana wody. I po prostu co chwilę się to tylko zmieniało. Kościółek. 80% społeczeństwa w Gwatemali chrześcijanie. A tak w ogóle wam nie powiedziałem, ile płaciliśmy za autobus. Za autobus zapłaciliśmy po 10 zł od osoby. Jechaliśmy prawie 2 godziny, bo najciężej było z miasta wyjechać, bo się co chwilę zatrzymywał, gościu wyskakiwał, wołał ludzi, żeby wsiadali do jego autobusu. No i dopiero jak wyjechaliśmy poza miasto, no to już trochę szybciej było. Ogólnie było 35 km, no jechaliśmy bardzo długo. Ale fajna przygoda, to najważniejsze. Bo pamiętajcie to, nieraz coś będzie po prostu wyglądało gorzej, ale przynajmniej przeżyjecie trochę tego lokalnego życia. Zobaczcie, jak to wygląda, jak lokalsi podróżują. Zaczerpniecie tego trochę. I to jest fajne właśnie. To mi się bardzo podoba. No i tak mieliśmy właśnie dzisiaj. Elegancka koszula oznacza tylko 2 rzeczy. Pierwsza, idziemy na imprezę. Nie. Druga, idziemy z praniem. Musimy dzisiaj zrobić pranie, żeby mieć wszystko elegancko czyste. Bo tak naprawdę zostało nam 4 dni do naszego rejsu. Dzisiaj jest 22. Także dzisiaj trzeba wszystko wybrać, bo i tak teraz 2 dni będziemy na wulkanie. Później jeden dzień musimy dojechać do Salwadoru, bo właśnie z Salwadoru mamy lot do Miami. Lecimy do Salwadoru do Miami i później wracamy z powrotem do Salwadoru po rejsie. Patrzcie, jaki vibik. Będzie dobrze, musimy kupić skarpety. Jakieś ciepłe bawełniane na jutro. Na naszą wyprawę. Rękawiczki nam na szczęście dadzą i kurtki dadzą, także tyle dobrze. A, mamy rękawiczki, kupiliśmy wczoraj przecież. Faktycznie kupiliśmy. Zapomniałem o tym całkowicie. Jakieś owocki, pomidorki. Co kawałeczek się coś dzieje, totalnie. Ale nam się udało. Pani powiedziała, nie ma szans, to jednak nie jest taka, to nie są automaty. Ale ja byłam taka zdesperowana, mówię, proszę pani, błagam. Mamy brudne Ja majtki. mówię, nie no, majtki to tam mamy czyste. Ale jeszcze. to była Ja mówię, pralnia też od razu. Dobra, ale ona powiedziała, Dobra. że nigdzie nie będzie self. W każdym razie pani się zlitowała nade mną. No, udało się, udało. No. Zaczynamy zwiedzanie od kościoła, bo byliśmy tutaj. La Merced się nazywa. A tak przyszliśmy wam tylko pokazać, bo naprawdę robi wrażenie. Jest bardzo ładnie zdobiony. Jako że pokazuję wam meczety, pokazuję wam świątynie buddyjskie i tak dalej. No tak jest ładny kościół, to też wam pokażę. Patrzcie, co się dzieje nad jednym wulkanem. O, ale tam jest ulewa nad nim. Nawet prawie go nie widać. No, dużo ludzi tu jest. A, tutaj takie quesadille. A, chalupas. Chodź Ala na chwilę. Dobrze wyglądają chalupas. Chalupas, popatrz. Z serem, kurczakiem, tym dałeś na pół zjemy. Tak, jedną zjem. Okej, para uno. ¿Cuánto cuesta? 25, okej, 25. Czyli 12,50 za taką. Tostada, pork, beef, chicken. A co tu jeszcze mamy? De este
o de este o de res. O, Este, guacamole y ensalada. aż jak pani fajnie rączką tam wszystko. Bueno, mucho dicen chile. Teraz łyżką, ale przedtem wszystko fajnie rączką. Twoje też rączko. No też. Nie jestem przewrażliwiony, dla mnie jest okej. Ja jadłem street food w Indiach, także dla mnie to jest nic. De beber, sí. Panią, co to Lemon y jest horchata. Ale że ona nie mówi po angielsku. Także będzie ciężko. Lemon y horchata. A, kapustkę jakoś, cały posiłek. O, pikante? ¿Sí? No, pikante. ¿No quieres picante? No, esta es salsa de tomate. Ok. Ahí es picante. No pikante, no pikante. Muchas gracias. Widzicie jak... Widzicie jak ja sobie śmigam po hiszpańsku? No próbuj. Pedro. Smakołyki. Bo to wszystko przy tą piosenkę cała. Pedro, Pedro, Pedro. Dobra, to wygląda naprawdę bardzo ładnie. Pycha. Quesadilla po prostu. Pewnie troszkę inaczej zrobione, bo w innym kraju. Ale to jest jak quesadilla. A ja uwielbiam quesadilla. O, wow, chodź zobaczymy, no. Jakiś targ chyba z pamiątkami jakimiś. Może od razu jakiś magnesie kupimy z Gwatemali. O, co to? Drzewo? Grzyb chyba jakiś. To sobie można kupić raczej takie regionalne rzeczy. Dobra, znaleźliśmy magnesy, bierzemy takie po prostu kobiety w takich strojach regionalnych. One były po 7,50 do tego, a pomyślcie, że zwykłe takie coś 30. Przesada. No ale to było pewne, to jest typowo sklep z pamiątkami. Troszkę nam się pogoda psuje. Naprawdę mocno trzymamy kciuki, że jak przyjdziemy rano o 7:30 na śniadanie, to będzie ładnie. Specjalnie wyczekaliśmy te dni, żeby było tak jak ma być. Gwatemala na pewno na mnie zrobiła pozytywne wrażenie, bo no powiedzmy tak, no wyobrażałem sobie to mniej więcej tak jak widzieliśmy w Guatemala City, ale w tej biednej dzielnicy. Ta bogata tu bardzo duże wrażenie na nas zrobiła. O, tutaj coś się dzieje. O, sorry. Wszedłem w zdjęcie. Powiem wam szczerze, że ostatnie 2 miesiące na YouTube są po prostu dla mnie tak niesamowite. Czekajcie. Jestem bardzo, ale to bardzo wam wdzięczny, że wspieracie mnie tak, że oglądacie te filmy, że wam się podoba to podróż. Że przede wszystkim podoba wam się to, jakie zmiany nastały na tym kanale, jak inne filmy teraz są niż wcześniej były. I powiem wam szczerze, że to naprawdę napędza mnie coraz bardziej do tego, żeby robić jeszcze lepsze treści. Oczywiście musicie pamiętać też o tym, że niektóre kraje będą bardziej hardkorowe, drugie będą mniej hardkorowe. No nie da się cały czas siedzieć tych hardkorowych, ponieważ wiecie, jak ja bym miał być, nie wiem, 3 albo 4 miesiące, cały czas tylko w tych hardkorowych miejscach, nie da rady. To jest po prostu tak ogromne zmęczenie. Człowiek po prostu jest i fizycznie, i psychicznie zmęczony. No nie daje rady już. Także miesiąc hardkoru, miesiąc teraz troszkę bardziej luzu. Tutaj takie kierunki, wiecie, takie bardziej dostępne. Taki Meksyk, jakiś rejs, drugi rejs. Coś fajnego, takie wakacyjne też trochę kierunki. Ale później kolejny miesiąc znowu będzie ciekawy. Będzie Salwador, będzie Nikaragua, będzie Honduras. Będzie Wenezuela. Wenezuela to będzie ostatni kraj, który zrobimy razem z Alą. Później z Pawłem od razu robimy Peru, dżunglę. Tam będzie i dżungla i później popłyniemy do Kolumbii. No fajnie, no. Żeby nie popsuć. Także z Pawłem będzie naprawdę pod koniec przyszłego miesiąca. Cały przyszły miesiąc w sumie będą fajne kierunki, będą takie bardziej hardkorowe. A później, grudzień, mam plan na 3 miejsca.
Będzie coś na maksa hardkorowego, będzie coś zimnego i będzie coś szalonego. Także będzie typowo podróżnicze. Będą to kraje, w których nie, w sumie nie. W jednym nie byłem, w drugim tak jakby, a w trzecim byłem. Także będzie wesoło. Wszędzie gdzieś coś ktoś sprzedaje. Ale nie ma się co dziwić. Ta miejscowość jest właśnie mocno zrobiona po to, że przyjeżdżają tutaj turyści wspinać się na wulkan. Każdy chce zarobić. Hola, gracias, señor. Ej, patrzcie to. Skąd ta woda leci? Jesteśmy teraz na głównym chyba takim rynku, bo tutaj dookoła są jakieś takie bardzo ładne budynki. Antigua Guatemala to malownicze miasto, znane z pięknej kolonialnej architektury i urokliwych uliczek. Jest otoczone 3 wulkanami, co dodaje mu wyjątkowego charakteru. Miasto jest uznawane za jedno z najważniejszych centrów kulturowych w Gwatemali, z licznymi festiwalami i wydarzeniami przez cały rok. Antigua jest również wpisana na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, co przyciąga turystów z całego świata. Mieszkańcy cenią sobie bogate dziedzictwo i tradycje, co sprawia, że miasto jest pełne życia i kultury. Szesnasta godzina. Jak wcześniej jak przyjechaliśmy, to nie było prawie nikogo na ulicach. Mówiliśmy, że bardzo mało jest. To tak teraz po prostu ludzie wszędzie. Miasto żyło na maksa. Idziemy na market spróbować jakiegoś dobrego lokalnego jedzenia i kupić skarpety. O, patrz, jaki Taco Bell. Też takie tylko. I to jest niesamowite, żeby nie psuć takich pięknych miasteczek. Patrzcie, jak jest zrobiony McDonald's. Da się? Da się. I dalej jest zachowany ten piękny obraz i to wszystko. A jakby tu stał wielki znak, takie wielkie M, no dużo lepiej to jest. Aż dalej można płyty kupić. Filmy. Pues yo también. Wow. Fajnie przejechał mi po nodze. Chciałem gdzieś znaleźć jakieś... O, kafejka internetowa, fryzjer. Patrz, tam może być. Dobra, przeszliśmy już dość kawałek i teraz chyba zaraz się dopiero zaczną te miejsca, które nas interesują. Czyli jedzenie. No, się zaczynają, ale pachnie. 45 000. Może będzie coś ciekawego, żeśmy coś spróbowali. No ale patrz, czy jest coś, czego nie jedliśmy. Chyba jadę na razie. Jadłeś czerwone banany kiedyś? Kulki, no. Czerwone banany kiedyś jadłeś? W Birmie. W Birmie ich widziałem pierwszy raz. Kolejne panie fajnie ubrane w lokalne stroje. W ogóle kobiety tutaj w Gwatemali też są bardzo niskie. Chyba w ogóle w tych wszystkich krajach, gdzie kiedyś byli Majowie, no i właśnie są tacy niziutcy. Coś opowiedz, co wybierasz. Orzeszki. Najlepsze ze wszystkich. Makadamia, Makadamia, dokładnie, no. najdroższa. Okej. Ile? 20 tylko? Niemożliwe. Coś niemożliwe, przecież to najdroższe. A co to jest, makadamia? Makadamia. 15 zł za te dwie rzeczy, ale jaja. Powiedz, ile płacisz? 30... Jak one się nazywają? Once again? Quatales? 30 quatales. Nie, No.
No, pani powiedziała, quetzales się mówi. Wiecie, na początku jest ciężko to wymawiać po prostu. I zapamiętaj, taka dziwna, ale chmury za nami. Nieźle to wygląda. Dzisiaj se mogą być, ale jutro od 7 rano nie. Idziemy zapytać o autobus, którym będziemy mogli jechać do Salwadoru. Wydaje nam się, że będzie trzeba wrócić z powrotem jednak do Guatemala City i stamtąd dopiero łapać. Ale zobaczymy zaraz. Tutaj chyba nie istnieje takie coś jak jakieś, nie wiem, jakieś biuro albo coś, kasa, gdzie kupić bilety. Każdy przy swoim autobusie po prostu krzyczy, gdzie autobus jedzie. I tyle. Też idzie te ptaki. Weźcie z do okna, miejcie. Żebym zwariował. Wszędzie są. Idziemy jeszcze zobaczyć, co tutaj jest wieczorem, co tu się wyprawia. Bo powiem wam, że jak szliśmy do hotelu, to już było w miarę ciemno. To było więcej ludzi niż w dzień po prostu. A temperatura też już teraz spadła w dół. Tutaj jesteśmy teraz na wysokości dokładnie 1540 metrów, jakoś tak chyba to miało być, co nie? Także fajnie, że też mieliśmy jeden dzień w stolicy, bo tam było 1500, tutaj też jest coś koło 1500, troszkę więcej. Także zrobiliśmy sobie fajną aklimatyzację przed tym, jak jutro będziemy wchodzić prawie na 4000, bo tam jest 3900, jakoś tak. Także powiem wam, że na pewno się to przydało, bo jakbyśmy tam pojechali, znaczy próbowali wejść z levelu 0, totalnie tak jak wiecie, jak byliśmy w Belize, no to mogłyby być problemy z aklimatyzacją. A tak, to na pewno będzie dużo lepiej. Wiecie, co jest też ciekawe? Wczoraj byliśmy tutaj w centrum handlowym, nie tutaj, tylko w tym drugim, w Guatemala City. Byliśmy w centrum handlowym i Ela chciała sobie kupić krótkie spodenki. Nigdzie nie idzie kupić krótkich spodni. Dla nich... O, Glovo. Dla nich tutaj już jest po prostu zima. Jeszcze. Albo jeszcze, bo w sumie się będzie już kończyła. Sezon się chyba zaczyna teraz. No, także wiecie, no po prostu wszystko długie, kurtki, czapki, szemliki, no wszystko po prostu ciepłe można było tam kupić. Na zimno to jest tak, że wiecie, ja idę w krótkim rękawku i jest normalnie, a nie, że jest tak super zimno, a oni wszyscy już w kurtkach, na długo poubierani. No jeszcze, no. Także ciekawie. To co dla nich zimą, to dla nas to jest całkiem ciepło. My z Alą jesteśmy najlepsi. Wiemy, że jutro mamy wychodzić na wulkan. Jutro, pojutrze, bo to jest dwudniowe wyjście. Także trochę musimy tam wchodzić. Tak, wczoraj wieczorem siłownia, rano siłownia. Dzisiaj już ponad 20 000 kroków, czyli jakieś 15 km z buta. Nie, normalka. Szczerze to my naprawdę bardzo dużo chodzimy, jak jesteśmy w podróży. Tydzień robimy minimalnie 10 000, a przeważnie, większość dni dochodzi do 20. Właśnie w mieście, w którym jesteśmy, zaczyna się ten mecz. Dzisiaj pełno kibiców było wszędzie na mieście. I teraz zaczynają. Petardy tam cały czas walą. Wcześniej się dziwiliśmy, co tu tyle ludzi wieczorem jest. No to się nie ma co dziwić. Jak Antigua gra mecz, to przecież się zjechali ludzie ze wszystkich okolicznych też wsi i tak dalej. Plus dodatkowo jeszcze kibice tej drugiej drużyny. Ich to było tutaj w sumie najwięcej widać. Ale mecz się zaczął i pustki. No i znowu miasto duchów. Ale i tak koniec końcem to miasto jest świetne. Świetne, no. Bardzo nam się to podoba. W ogóle Guatemala na nas zrobiła tak niesamowite wrażenie. Aż do czasu jak zaczęłam pająka. Poważnie. Tak. Się boję, ale na szczęście Piotrek trenuje sztuki walki. Tak, ale na szczęście Obronił przed- Piotrek jest większym pająkiem i tamten nie miał ze mną szans. Dobra, koniec dzisiejszego vloga. To był taki luźny, no ale czasem też takie muszą być. Dzięki wielkie, że oglądaliście. Jutro rano 7 jedziemy na śniadanie, później ruszamy na wulkan, także nie mogę się doczekać. Ten wulkan to było jedno z moich marzeń podróżniczych, które chciałem zobaczyć. Jak kiedyś zobaczyłem u Pola na vlogu, mówię, kiedyś jak będę w Gwatemali, muszę iść na ten wulkan, muszę zobaczyć aktywny wulkan, który cały czas wybucha. Także trzymajcie kciuki, żeby pogoda nam się udała. No i w kolejnym odcinku zobaczycie coś niesamowitego. I trzymajcie kciuki, żebyśmy weszli na górę, bo nie będzie lekko na pewno. Pozdrawiam serdecznie, pamiętajcie o tym, żeby zostawić subskrypcję, ponieważ razem lecimy po 1 000 000 subskrypcji i złoty znaczek od YouTube. Pozdro!